Przenosimy się teraz na Koh Jayo Noi. Już się nie mogę doczekać. Teraz powiem wam szczerze, jak wyszliśmy z tego resortu i znowu wróciliśmy do tego normalnego życia tajskiego, to znowu wróciło mi życie, uśmiech, bo czuję takie, wiecie, ekscytację. Jednak, co ja mówię znowu, fajnie w resorcie siedzieć, naprawdę odpoczęliśmy tam i było super, ale zarazem taka prawdziwa Tajlandia, takie prawdziwe życie, to jest największa atrakcja tych wakacji tak naprawdę według mnie. My już na porcie, ja już poszłam, jeszcze tylko skoczyłam sobie kupić magnes, bo oczywiście na ostatnią minutę zostawiliśmy wszystko, a chciałam mieć skoplanty. Taki magnes, skoplanty. Patrz. No nie było ładniejszego, ale był fajniejszy, tylko był bryloczek. I pijemy sobie piweczko, tutaj piweczko kosztuje 50 batów i kawka 60 batów. I przy okazji jak wracałam ze sklepu, to spotkałam naszego ziomeczka Jaj, z którym mieliśmy Kohra i Kocha i Koh Rock. Powiedziałam mu też, że generalnie bukowaliśmy z jego firmą wycieczkę na Pipi, ale powiedział, że prawdopodobnie nie mieli wystarczająco dużo klientów, więc dlatego pewnie przerzucili nas na inną wycieczkę, ale powiedziałam też mu, że będziemy go polecać na moim kanale, ponieważ uważam, że są naprawdę najlepsi i on jest po prostu cudowny i po prostu ta wycieczka na długo zostanie w mojej pamięci. No i teraz sobie czekamy. Generalnie wygląda to tak. Można sobie kupić piweczko, można sobie kupić jedzonko, można sobie generalnie pochillować. Jeszcze tak chciałam wam dograć, co to w ogóle jest do jedzenia i jakie są ceny, bo zawsze mi tego w blogach brakowało, żeby zobaczyć tak naprawdę, jakie ceny są tutaj i tak naprawdę czego możemy się spodziewać. Widzicie, chicken and coconut milk soup 80 batów, chicken curry 80 batów, noodles też 80, więc sobie wszystko za 80 batów. Ja uważam generalnie, że jedzonko takie robione przez lokalsów jest najlepsze, jest najsmaczniejsze i jest najtańsze też, więc polecam jakbyś coś dobrać z tego. Czeka nas teraz prawie 2 godziny płynięcia, strasznie długo, no ale mam nadzieję, że szybko zleci. Oczywiście mam cały plan, ja też mam każdy dzień po prostu wypisane, co robimy w każdym dniu, praktycznie godzinowo. Totalnie się nie stosujemy do tego planu, niestety. Też tutaj są toaletki, kosztują one 10 batów za osobę, więc też nie najgorzej. Jeszcze dogram wam, jakie są ceny taksi. Bo generalnie uważam, że jeżeli będziecie chcieli sobie wynająć tę taksówkę, to też będziecie wiedzieć, jakie mniej więcej ceny tutaj są i jakie oczekiwać. My spotkaliśmy właśnie parę, która powiedziała, że tuk-tuk powiedział mi chyba 800 batów za przejazd do hotelu, a nie mieli tak daleko, nawet mieli o wiele bliżej niż my hotel, a wydaje mi się, że 800 batów to była gruba przesada. Z tego co wiem, to się wytargowali chyba to 600, ale bardzo ciężko im było się targować. Tak naprawdę musieli już praktycznie odejść i powiedzieć, że no nie ma szans, że weźmiemy taką drogą, takiego drogiego tuk-tuka. Więc dobrze też wiedzieć mniej więcej, jakich ceny można oczekiwać w każdym z tych miejsc. Panowie tutaj przyszli po nasze torby. Jak widzicie, mamy takie tutaj znaczniki, więc dlatego też wiedzą, gdzie płyniemy. I oczywiście, jak widzieliśmy, jak się oni męczą z tymi torbami, biedni po prostu, bo my mamy tak wypakowane po brzegi i są takie ciężkie, no ale my sobie świetnie z nimi radzimy, ale oni to po prostu ledwo co je nieśli. No ale to było takie miłe, bo tak naprawdę wchodzimy na pokład już tylko z naszymi bagażami takimi podręcznymi, czyli z naszym sprzętem tak naprawdę fotograficznym i już nie musimy się martwić o nic innego. My już na Koh Jayo Noi. Patryk jest załamany póki co, ale mówi, że przeskok duży. I tak to wygląda. Taki skromny domeczek. Mamy tutaj łóżeczko, ręczniczki, lodóweczka, toaletka dla mnie do malowania. Proszę bardzo. Idealne miejsce na zostawienie rzeczy, klimatyzacja. No i łazieneczka. No i tutaj jest szampon, shower gel, fajnie, że mają to. No i prysznic oddzielony, to jest na tyle dobrze.
takie okej. Póki co najgorsze z jakich byliśmy, ale przynajmniej nie ma grzyba. Jeszcze nawet mają wiatraczek i telewizor. Niestety już pierwszy problem, nie działa nam zamek w drzwiach. Jakby od środka się zamyka, na zewnątrz się nie zamyka. Patryk poszedł ogarnąć skuter i tutaj kogoś załować z recepcji. Ja tutaj siedzę, bo otwarty jest skuter tylko do 17 podobno, więc musimy szybko skorzystać z tego i ogarnąć. Okazało się jednak, że to my nie ogarnialiśmy generalnie przed wyjściem na przyszłość. Tu trzeba kliknąć. Jak się zamknie drzwi, to generalnie są zamknięte. I teraz się je otwiera w ten sposób i już jest otwarte, więc znowu tutaj to wyskoczyło. Jakbyśmy chcieli zamknąć, to musimy dać zamykanie. Myślę, że to się komuś przyda, na przyszłość przyda, żeby nie robić z siebie debila jak my. Ależ my sobie wybraliśmy miejsce na zachód, wziąć sobie knajpkę jakąś znaleźliśmy, która miała bardzo dobrą opinię. I tak myśleliśmy pomiędzy jedną a drugą i dojechaliśmy. Patryk już tam gdzieś tam ma dronować. No, sunset wygląda dosyć ładnie. Generalnie wydaje się być dzisiaj bardzo ładny. Miejsce też jest bardzo fajne. Ma takie te ławeczki, ale zaraz obok jest Mai Tai. Tutaj generalnie w tym menu wszystko jest za 160 batów, nieważne jakie danie wybierzesz. I do tego chunk za 80 batów. Dosłownie jak podjeżdżaliśmy już pod nasz domek, to zaczęło padać i to tak grubo zaczęło padać, ale na szczęście dosłownie byliśmy, nie wiem, 10 metrów od naszego domku. Zaparkowaliśmy nasze Ferrari. Do ostatniego odcinka siadam bardzo, bardzo późno, bo nie miałam w ogóle czasu na to. Więc chciałabym zacząć montować ten troszkę wcześniej, żeby się tak już nie stresować jak przy ostatnim. Wy w ogóle jak to teraz słyszycie, to pewnie już zobaczycie wiele innych odcinków przed. Ale z mojej perspektywy to jest dosłownie... Teraz będę montować drugi odcinek dopiero. A Patryk właśnie teraz bierze prysznic i się okazało, że jest zimna woda. Znaczy powiedział, że nie jest taka zła. Jest taka jak w basenie. Ale dla mnie w basenie jest zimna woda. Więc ja nawet jak jestem mega rozgrzana i wskakuję do basenu, to jest dla mnie zimno, więc... Póki co najgorszy hotel, w jakim jesteśmy. Już dokładnie 2 tygodnie, kiedy jesteśmy w Tajlandii. Z jednej strony się trochę dłuży, z drugiej strony szybko zleciało. Ciężko to tak naprawdę określić. My już sobie wstaliśmy. Dobra wiadomość jest taka, że jak wstałam, poszłam pod prysznic i byłam taka pełna nadziei, że będzie ciepła woda, ale nie było. I mówię, ja cię nie mogę, masakra, ani włosów nie umyję, ani nic. Ale przyszedł Patryk i nauczony doświadczeniem tym, że jak Dominika głupotę gada, to trzeba ją lekko palnąć w głowę. Wziął, zrobił to samo, palnął po prostu ten radiator, no i zaczęło działać, no. Samo życie. I on miał ciepłą wodę, a ja się myłam w tym zimnej. I oczywiście włosów nie umyłam, ale przynajmniej jest nadzieja, że wieczorem pokażę Wam, na co zareagował Patryk, bo żeby nie było. Oczywiście stary polski sposób, jak coś nie działa, to walnij parę razy i podziała. Tak to wyglądało na zdjęciu na bookingu, a tak to wygląda na żywo. Siedliśmy na śniadanku, bo w hotelu niestety to śniadanko nie wyglądało zbyt dobrze. Cały czas było, po pierwsze nic nie było, a po drugie było jakby otwarte cały czas, więc wszystko było takie mech. I na przykład arbuzy były takie już zwiędłe i w ogóle nic specjalnego, więc... Jezu, ale mi się podobają te koszulki. Boże, to piękne. Nawet ta mi się chyba bardziej podoba. To jest mój sandwich z jajeczkiem
Oni nie dali ketchup mi do jajka, nienawidzę jajeć z ketchupem. No, trudno, zjem. Patryk byłby zadowolony. No raczej. Czek ma takie z kurczakiem. Jesteśmy chyba w miasteczku Kohiajo Noi, bo jest dużo takich straganów i różne rzeczy. Tak to mniej więcej wygląda. Jest tutaj troszkę drożej, powiedziałabym, niż na Kochlancie. Nie wiem, od czego to jest zależne, bo wydawało mi się, że im większa taka wioska, tym będzie taniej. No ale jest troszkę jakby drożej według mnie. I jeżeli chodzi o jedzenie, i jeżeli chodzi też o jakby ciuchy i takie rzeczy pamiątkowe. No próbuję oczywiście znowu znaleźć magnes. Ale to jest takie ciężkie. W ogóle tutaj te magnesy są wszystkie takie na jedno kopyto. I nie są koniecznie takie, które mi się podobają. A jak mam kupować byle jaki, to już w ogóle wolę nie kupować, a z drugiej strony muszę mieć jakiś magnes, więc kończę z tym, że kupuję jakiś byle jaki. Patryk cały czas kupuje te kawki. Favorite coffees in Thailand. They like 19 bahts each. So I'm having about 4 of them a day. Zrobiliśmy sobie tutaj przystanek w drodze do hotelu. Patryk się zachwyca tym. Nie do końca wiem czym, ale mu się to bardzo podoba. No, artystycznie coś mu się tutaj podoba, więc robi sobie jakieś tam ujęcia. Zaczęliśmy jechać na Monkey Bay, ale w połowie drogi byliśmy, że się pojawił taki przesmyk i bardzo chcę nim przejść. Nie wiem, jak tu się schodzi. O, są schodki. Wow, ale sztos. Mega, można dojść na drugą wyspę. Strasznie mi się to podoba. Właśnie jak tutaj są pływy, to się pojawia. Potem jak jest przypływ, no to znika to przejście. Ale bomba. I wanna stay here for days, forever, just to be here in this place, forever. 'Cause you light my heart up whenever I feel like falling down. And that's just a part of one of the 1,000 things I've found that you do for me. Co mi się wydaje, to jest Konok, bo ja jestem na morzu, więc wydaje mi się, że to może być to. Ale no ja nie jestem zbyt dobra w geografii, więc nie jestem pewna. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że to jest Konok. Chyba. My już zaczęliśmy jechać do tego Monkey Bay. Już zostało nam dosłownie 2,2 km, ale droga nie jest taka łatwa. Patryk sobie jeszcze tam nagrywa tym dronem i będziemy pewnie wracać z powrotem, ale powiem Wam, że droga tutaj była tak piękna. W końcu zaczęła mi się ta wyspa podobać. Mam takie coś, że póki co mi się najmniej podoba ta wyspa Kohiajo Noi,
ze wszystkich, których do tej pory odwiedziliśmy. Boże, nie odwiedziliśmy jakoś bardzo dużo, ale byliśmy w Kochlandzie i na Phuket i jednak mimo wszystko, no tak, to Koh Jayo, no i jakoś, nie wiem, ani nie ma według mnie jakichś takich super klimatycznych knajpek, nie ma też jakichś nie wiadomo jakich fajnych, nie wiem, miejsc do zobaczenia według mnie, czy plaż, więc póki co jestem tak średnio zadowolona z tej wyspy, a została nam polecona, więc zobaczymy jak to będzie dalej, jak pojedziemy na Koh Jayo Yai. Możliwe, że nam się tam bardziej spodoba, zobaczymy. Jednak się odważyliśmy. Się odważyłem, bo ty żeś spielniałem. No i dojechaliśmy do tego przystanku, ale resztę trzeba po prostu zrobić na nogach. Jak zwykle świetnie przygotowani. Łapeczki Buty trekkingowe są. po prostu są używane na non-stop. Najważniejsze jest grzeby, żeby się trochę wyczesać, bo może poznam jaką tajkę tutaj w tym lesie, nigdy nie wiadomo, albo przynajmniej Małpę ze swojego chyba. właśnie gatunku, czyli jakąś małpę, komuś równe, to jest równy mojemu poziomowi, a nie tylko cały czas z tą Dominiką. Bez sensu po prostu. Słuchaj, droga wolna, tylko mnie odwieźć do centrum. Małpa cię odwiedzi. Także będziemy szli już. I jak to wygląda? Dlaczego się tutaj w ogóle zatrzymaliśmy? No przez to, że zobaczyliśmy, że czeka nas jeszcze taka droga. I ona może tak nie wygląda na kamerze, ale jest naprawdę taka stroma i trzeba iść sporo pod górę i trochę się boimy jechać. No i wszyscy widzimy, że zaparkowali tutaj, więc domyślam się, że najlepszym sposobem jest po prostu iść na nogach. Nie wiem, czy trzymać kamerę w rękach w sumie, bo mogą być małpy, więc może ją schowam na razie. Generalnie wciąż cykam, jak to wszystko widzę. No ale Patryk chce, no co już teraz zrobiliśmy, to już idźmy. Mam nadzieję, że nam małpa nie wyleci, nam nic nie zrobi, bo to wygląda, to jest naprawdę taka typowa dżungla. Trochę strach, no ale może jakoś to będzie. Zostało nam jakieś 10 minut i cały czas ta droga wygląda tak. Nie ma tu w ogóle ludzi. Mam nadzieję, że ktoś tam jest na samym końcu. Zostało nam jeszcze 8 minut drogi, ale jednak uznaliśmy, że zawracamy. Nikogo tutaj nie ma. Za bardzo się baliśmy tych małp i wszystkiego, jednak no kurczę, nie będziemy ryzykować. Ale za to oczywiście jak się ma droniarza ze sobą, to wszystko się nagrywa dronem. Podleci więc, sobie sam. Zobaczcie sami. I patrzcie, jak tą wyspę, co dzisiaj rano chodziłam po niej, zalało po prostu, znaczy zalało. Przypływ przyszedł. Proszę bardzo, już praktycznie ledwo co widać. Nadszedł ten nieszczęsny dzień, kiedy muszę zrobić paznokcie. Strasznie mi się nie chce, ale już mam takie po prostu w takim stanie, że muszę je dzisiaj zrobić. My dzisiaj troszkę pospaliśmy, obudziliśmy się jakoś po 9:00. Uznaliśmy, że dzisiaj ten dzień po prostu spędzamy w łóżku, jak najdłużej jak się da. Wstaliśmy, zaczęliśmy się pakować.
i będziemy pomału się wymeldowywać. Mamy wymeldowanie o 11. Nie ma tutaj zbytnio dużo do robienia, dlatego uznaliśmy, że nie musimy jakoś mega wcześnie wstawać. Takie podsumowanie Koh Yao Noi. Szczerze nie wróciłabym tutaj. To zdecydowanie nie jest wyspa, która mi się jakoś bardzo podobała. Jest tutaj dość nudno. Nie ma zbytnio dużo rzeczy do zwiedzania. Wydaje mi się, że jakbyśmy chcieli tak typowo po prostu leżeć na plaży i nic nie robić, to może by nam się bardziej spodobało. Ale tak jak mówię, no póki co najgorsza z wysp, na której byłam w Tajlandii oczywiście. Ale może komuś się spodobać, jeżeli ktoś lubi bardzo takie wolne życie i praktycznie nie robienie nic i taki chill, to pewnie się spodoba. Oczywiście dla osób, którzy trenują Muay Thai, pewnie też jest to bardzo dobre miejsce, bo widzę, że tutaj dużo ludzi trenuje. Jest bardzo dużo ludzi z Anglii, z tego co zauważyłam. No i teraz będziemy płynąć na Koh Yai. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepsza, chociaż wydaje mi się, że to jest ta sąsiednia ich wyspa, więc myślę, że się dużo nie będzie różniła. Jedyne co jest piękne, to ten widok z naszego okna, który rzeczywiście jest powalający. Jeżeli chodzi o Holiday Resort, hotel, w którym śpimy, też nie jestem zadowolona. Jest to najgorszy hotel póki co, w jakim byliśmy. Bardzo mi się nie podobało to, że ta deska od toalety była taka, już widać, stara, zżółknięta, troszkę mnie to obrzydzało. Szczerze mówiąc, jak tylko dojechaliśmy, to od razu ugotowałam gorącą wodę w czajniku, przelewałam całą deskę wrzątkiem, żeby w razie czego wszystkie bakterie zabić. Ten prysznic raz działający, raz niedziałający, raz była ciepła woda, raz nie była ciepłej wody. Dzisiaj rano na przykład Patryk się umył ciepłą wodą, ja potem wchodzę, ta grzałka się nie włączała, potem znowu popukaliśmy trochę, po jakiejś chwili się zaczęło znowu, po jakiejś chwili znowu zaczęła działać ta ciepła woda, więc trochę to było też takie irytujące. I jeszcze dodatkowo pościel. Bardzo mi się nie podobało to, że pościel była, to nawet nie było, ta pościel nie była nawet owleczona w poszewkę, tylko tak jakby zawiązana na takich sznurkach, więc cały czas ta pościel, gdzie ta kołdra, pod którą spali prawdopodobnie inni ludzie, wychodziła. Strasznie mnie to obrzydzało, nienawidzę czegoś takiego, po prostu wyrzuciłam tą kołdrę na podłogę i spałam tylko pod samą poszewką, więc kolejny taki minus. Szczerze, chyba bym nie wróciła już do tego resortu, aczkolwiek no, był prawdopodobnie jeden z najlepszych z tych tutaj, w takiej cenie, tak, bo jednak jakbyśmy oczywiście chcieli zainwestować tutaj dużo pieniędzy, to prawdopodobnie byśmy spali w czymś lepszym, ale no, dla nas jednak patrząc na to, że spędzamy tutaj jakieś 6 miesięcy, no jednak staraliśmy się, ja przynajmniej starałam się wszystkie noclegi maksymalnie do 250 zł za noc ogarniać. Oprócz tych oczywiście ekskluzywnych, które mamy. No i cały czas tutaj strasznie miałam katar. Nie wiem, czym jest to spowodowane, ale wydaje mi się, że to musi być coś, apetyt z roztocza. Ja jestem w ogóle alergiczką, ja mam alergię na roztocza, czyli na wszystkie rzeczy, co są w dywanach, psa, kota i tak dalej. I po prostu strasznie mnie cały czas swędział nos, cały czas kichałam, cały czas ten katar mnie męczył. Ja oczywiście mam ze sobą leki i zażywam regularnie, no ale też nie chcę cały czas ich zażywać i staram się jakoś wytrzymać, ale no jakby, no tutaj coś widać ewidentnie było w tym pokoju, że mnie cały czas uczulało i cały czas wywoływało u mnie ten katar i to kichanie i Patryk cały czas tylko mówił, że Jezus, znowu chyba zaczynasz swój pierwszy odcinek. Kto oglądał, tym wie, o co chodzi. Także okej, ale mogłoby być lepiej. Więc już pomalutku, już jest chyba 10:30, jeszcze mam pół godzinki do wyjścia. Aha, jeszcze śniadania. No właśnie, mieliśmy śniadania. Prawdopodobnie za te śniadania zapłaciłam tam chyba 9 zł. No ale te śniadania były praktycznie niejadalne. Bardzo mały wybór. W ogóle, tak jak mówię, weszliśmy tam, bo ja, wiecie, ja zjem nawet głupiego arbuza na śniadanie, ale ten arbuz widać, że on leżał na tym słońcu przez, nie wiem, jak my przyszliśmy na śniadanie, nie wiem, o 9, to przez godzinę on leżał na tym słońcu, w ogóle nie zamknięty i był taki, wiecie, taki, nie wiem jak to nawet nazwać, ale taki, kurde, no nie wiem, taki jak, taki suchy i taki zmarszczony, to ja jakby normalnie siedział przez 5 dni na zewnątrz. No i ja po prostu jak już go zobaczyłam, no mówię, że nawet go nie chcę jeść, no nie? I to jest pod takim względem, ja nie chcę, wiecie, żeby tam mi siedziały, to jest koty są, one lubią wchodzić
na stoły i tak dalej, więc naprawdę tego nie chciałam jeść i praktycznie wydajemy pieniądze na śniadania dodatkowo. Ale dzisiaj jedziemy sobie do 7-Eleven, idziemy sobie kupić jakieś fajne tosty. I teraz tak, mamy dwie opcje. Albo będziemy sobie gdzieś chillować na jakiejś plaży, albo gdzieś sobie siądziemy w jakiejś knajpce i będziemy troszkę pracować, troszkę montować filmy i tak dalej. O 15:45 mamy motorówkę na drugą wyspę. Oczywiście mega szybka będzie to podróż, bo to chyba 15 minut nam tylko zajmie. No i zobaczymy, jak będzie na kolejnej wyspie. Mam nadzieję, że fajniej niż tutaj. Dzisiaj mamy takiego szerpę. Jedzie zawieźć nam bagaże na recepcję, wymeldować nas. Let's get out of this shithole. And let's Brum, find brum, another brum, one. brum. No, tyle naprawdę dobrze, że mamy te skuterki teraz. Znaczy, Patryk ma skuterek. Bo szczerze mówiąc, jak szliśmy z tego hotelu, z recepcji tutaj, a tego było naprawdę, tych domków jest pełno tutaj, to ja po prostu już tam, wiecie, zjechałam. Jeszcze pan mówił do mnie, że czy wziąć ci jeden plecak? Ja mówię, nie, don't worry, nie, spoko, poradzę sobie luz, nie? Ale nie wiedziałam, że to aż tak daleko będzie. I potem już mi było głupio powiedzieć, wiesz co, jednak mi weź jeden plecak, bo mi jest ciężko, ale no nie poprosiłam go, bo się wstydziłam. No ja standardowo wstydzę się wiele rzeczy, o cokolwiek się ma prosić. No, także Patryk odwozi pierwszy plecak, ja tylko mu drugi jeszcze teraz szybciutko wyniosę za tą może no na tą dróżkę, żeby było łatwiej. No i potem zostaną nam jeszcze tylko te plecaki, ta torba. No jak widzicie, o, to jest właśnie to, o czym mówiłam, nie? Że te kołdry po prostu wychodziły z tych poszewek, one tak są... W ogóle wydawało mi się, że trochę były brudne. Także nie podobało mi się. Tutaj w ogóle zobaczyłam takie coś, ale to nie jest grzyb. Raczej. Tak mi się wydaje, że to nie jest grzyb. To są jakieś po prostu plamy kleju. Nie wygląda to jak grzyb. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. No a trochę taki obskurny jest ten hotel. Więc no... No wiadomo, tutaj na przykład widzicie te szafki takie już stare. No i to właśnie ten kibelek, to co wam mówiłam właśnie w tym kibelku, że po prostu taka fujka, więc no wiadomo, tani hotel, więc takie warunki, tak? No ale no generalnie najgorzej to jest, powiem wam, jak z takiego dobrego standardu przyjeżdżacie do czegoś takiego, to jest najgorzej, bo macie taki przeskok totalny. Widzę, że szerpa już wraca. Jedzie po kolejny plecak, zawieźć nam. A gdzie kask? Bike, bike. 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 Podałeś podnóżek. Bike. Przyjedziesz tutaj jeszcze, nie? Nie, już nie wiem, nada. Arrivederci Roma, see you in Copiaiole. Nora. No i szerpa odjechał. Patrz, jak oni tutaj leją fuel. Wygląda. Słodko po prostu. Za benzynę zapłaciliśmy do tej pory najwięcej, bo zapłaciliśmy aż 110 batów za 2 litry. Normalnie 1 litr kosztuje 40 batów na Kochlancie, tak samo widziałam też na Phuket, a to naprawdę dużo, ale wydaje mi się, że to jest, widzicie, turyści i zawsze te ceny są troszkę większe. My podjechaliśmy sobie do 7-Eleven i kupujemy sobie tosty na śniadanie, dzisiaj tryb oszczędzania. Potem wracamy do hotelu na szybkiego odebrać tylko nasze duże plecaki, znaczy te plecaki z elektroniką, bo ja się boję ich zostawiać, ale też żeby wziąć laptopy i sobie siądziemy w knajpie, gdzie będziemy po prostu siedzieć i obrabiać sobie filmy, czyli trochę montażu. No i będziemy czekać już tak naprawdę na wyjazd na naszą łódkę, na naszą motorówkę. No i właśnie jesteśmy już na saving mode, czyli jemy na krawężniku tościki. Wczoraj jeszcze była ekskluzywna restauracja na śniadanku, a dzisiaj już niestety wygląda to tak. Jeszcze nie pokazałam wam moich paznokci wczoraj, które zrobiłam,
ale udało mi się zrobić, zmotywowałam się i mam już gotowe. I przez to, że Dominika chciała pizzę za 60 zł, to teraz musimy twierdzić na kamerze, że nie po prostu. No, trochę przesadziliśmy, więc dzisiaj musimy tańszy mieć breakfast, ale trudno. Romantycznie. My już po śniadanku i teraz jeszcze poprosiłam Patryka, żebyśmy podjechali do takiego sklepu, bo zwyczaiłam go po drodze, gdzie mają takie różne gadżety, takie domu i tak dalej. I właśnie na niego mam. I chcemy kupić jakiś sznurek, żeby przywiązać ten mój drugi plecak, ten Mountain Warehouse, bo cały czas odpada i boję się, że go w końcu zgubię, więc wydaje mi się, że tutaj go znajdziemy. Że wchodzimy już do sklepiku. No to wygląda jak trochę za takich dawnych czasów na wioskach. U mojej babci takie w Małogoszczu są sklepiki. Sadika! Chyba trzeba bude... Should we take the shoes off, yeah? No, takie tutaj właśnie rzeczy są. Tak, O, tu są. widzicie wszystkie gadżety. Tu jest taki fetching. O, idealnie. O, nie? No. No, kupiliśmy, udało nam się kupić, kupiliśmy jeszcze linkę jakby co, jakby Patryk chciał mnie związywać. I kupiliśmy jeszcze takiego do walizek, takiego stretcha idealne i będzie super to służyło mojemu plecakowi. Za wszystko zapłaciliśmy 60 batów, więc naprawdę grosze. My już sobie przystopnęliśmy w takiej knajpce przy morzu. Patryk tutaj chce nagrać jeszcze przypływ. Na timelapsie może nam się uda, jak nie, no to zobaczymy. Wygląda to tak. Mam tutaj taki stoliczek, taką chatkę, morze, widoczek, no i zabieramy się do montażu. Tak w ogóle to mi się przypomniało, że chciałam właśnie mówić Wam jeszcze ciekawostki w tych vlogach o każdej z tych wysp i dopiero to ogarnęłam teraz, że zapomniałam tego robić. W każdym razie Kohiajo Noi oznacza mały, czyli ta mniejsza wyspa, a Jaj oznacza duży, więc teraz jesteśmy na tej małej wyspie, a następnie jedziemy na tą większą wyspę Kohiao. Takie jeszcze ciekawostki, to z tego co wyczytałam, czy tam się dowiedziałam, to Kohiao Noi jest to dość taka spokojna wyspa i to się oczywiście sprawdziło. Absolutnie jest to bardzo spokojna wyspa, bardzo slow life. Jest ona położona w zatoce Phang Bay, pomiędzy wyspą Phuket a Krabi. Bardzo znana z takiej relaksującej atmosfery, znacznie mniejszego ruchu turystycznego i to widać naprawdę. Jest o wiele bardziej autentyczna niż takie główne destynacje jak Phuket czy Krabi. W większości to muzułmanie sunici. Większość ludzi tutaj żyje z rybołówstwa albo z uprawy ryżu. Tutaj raczej nie ma co liczyć na imprezowy klimat. Na Kohiajo Noi jest tylko jeden 7-Eleven i uwierzcie mi, że w tym 7-Eleven bardzo często są wykupione prawie wszystkie tosty. Chyba najlepiej tam z samego rana jechać, bo my już jak dzisiaj byliśmy, to praktycznie w ogóle tych tostów nie było. Z tego co też wyczytałam, to ceny są troszkę wyższe niż na Phuket i rzeczywiście, tak jak mówiłam, za benzynę zapłaciliśmy o wiele więcej, było aż 20 batów więcej. No jest to spowodowane tym, że po prostu tutaj wszystko to przywożą promem, więc wiadomo, te ceny muszą być wyższe. Ale tutaj na wyspie generalnie nie ma ruchu, jazda jest bardzo przyjemna, praktycznie w ogóle nie trzeba się stresować, nie ma korków. Drogi są generalnie asfaltowe, w bardzo dobrym stanie, chyba że się wypuszczacie na tak daleko jak my wczoraj, że rzeczywiście dojechaliśmy do takiego momentu, gdzie nie było tego asfaltu, ale generalnie bardzo przyjemnie się tu jeździ, bardzo bezpiecznie. Kurczę, już nam tak fajnie szła edycja odcinka i tak mieliśmy się już zbierać do hotelu, żeby już ogarnąć taksówkę na port, ale zaczęło padać. Bo że nam odwołają tą łódkę, będziemy musieli to zostać jeszcze jedną noc i nie chcę bardzo tego. Jezus, ale strasznie pada. Powiem Wam, że tak mocno pada. To nie jest takie małe deszczyk, ale pada. No Wy tego chyba nie zobaczycie, ale no pada grubo. Niedobrze. Złapała nas taka ulewa, ledwo co dojechaliśmy po prostu do tego hotelu. Bardzo się baliśmy o nasze plecaki, bo mieliśmy cały fotograficzny sprzęt, ale chyba się nic nie zalało. Lekko na przodzie były mokre, tam w środku, ale mam nadzieję, że nic nie zalało. Przyjechał po nas pan, oddaliśmy skutery i jedziemy na przystań. Mam nadzieję, że tam jest przynajmniej jakiś dach, żeby się w ogóle schować. Patryk, jak twoje odczucia? Wywróciłem się i to wywrócenie trwało całą wieczność. Przeszło mi całe życie przed głową i oczami.
i zrewidowałem nasz związek też i wydaje mi się, że doszedłem do pewnej konkluzji, ale to będzie odpowiedź w kolejnym odcinku. No, a tak no ogólnie no to co, no jestem mokry bardzo. Tak, dokładnie. No co wam powiem, no życie, no. Człowiek się uczy, żeby nie żyć na przykład na raincoat, jeżeli chodzi o ten taki coverek na plecach, bo dom mi miał Pelerynkę. wbudowany, pelerynkę. Ja niestety swój nie zakupiłem, albo myśląc, że jest wbudowany, albo myśląc, że nie jest wbudowany, ale że mi się nie przyda. Nie pamiętam. Tak czy siak trzeba jakiś zakupić, no bo trochę przypał przez to I wszystko to, jest. I to jest właśnie nauczka i to mamy zawsze z Patrykiem te spory, że Patryk zawsze uważa, że wszystko droższe to jest najlepsze i lepiej wydać więcej pieniędzy i to na pewno będzie lepsze. Ja się wcale z tym nie zgadzam, bo uważam, że często tańsze marki nawet mają lepsze rzeczy i właśnie w moim Mountain Warehouse była normalnie pelerynka wbudowana, więc nie trzeba o niej pamiętać, nie trzeba jej odpinać, ona po prostu tam jest, a Patryk ma o wiele, wiele droższy plecak z Osprey i tej pelerynki nie ma. Nie wiem jeszcze, czy nie ma, bo może jest. Albo jest, tylko Patryk po prostu nie wie o tym. Patrz, ktoś się utopił znowu, tu też, patrz. O nie. O kurde. No, patrz, tu też ludzie się topili. Albo po prostu pływali? Nie, tak ciężko powiedzieć. Albo się utopili na kajakach, albo pływają, ale no kozaki po prostu, żeby na takim deszczu pływać. Znaczy ten deszcz przyszedł tak znienacka, że my nawet tego nie zauważyliśmy, że zaczyna padać i żałujemy, że od razu jak właśnie nagrywałam wam już to, że chyba zaczyna padać, to powinniśmy od razu wsiąść na skutery i pojechać, a nie czekać aż ta ulewa przyjdzie, bo myśleliśmy, że oczywiście ona za chwilę przejdzie. Mam tylko nadzieję, że już się skończy. Wydaje mi się, że już trochę mniej zaczyna padać. Już nie pada w ogóle, popatrz. Och, bo naprawdę się mega stresuję, nienawidzę deszczu, a w szczególności, znaczy nie mam problemu z tym, żeby padało, ale jeżeli mamy tyle sprzętu, to ja się mega boję, że zaleje, a to byłaby katastrofa dla nas. Jesteśmy sporo przed czasem, no ale tutaj generalnie tak rekomendują, żeby być przed czasem. Wydaje mi się, że po prostu dużo osób już nieraz po prostu przyjeżdżało za późno i po prostu przez to spóźniali się na te wszystkie łódki, a też zauważyłam, że oni często już przed czasem, tak 20 minut przed wypłynięciem już zaczynają pakować te bagaże na tą motorówkę, żeby o czasie jakby wystartować. Póki co z tych wszystkich vlogów, co oglądałam, nie widzę tego takiego opóźnienia, bo tak wszyscy mówią, że no przyzwyczajcie się do tego, że jak nie wiem, motorówka ma wyjechać o 15, to wyjedzie o 17. Ja póki co jeszcze tego nie doświadczyłam. No i mam nadzieję, że nie doświadczę, że już tak będzie płynnie to wszystko szło. Tak wygląda ten port. No jest o wiele taki mniej ogarnięty niż wszystkie inne. Niestety nie ma tutaj miejsca, żeby sobie siąść, wypić kawkę. Mam też nadzieję, że później, jak już dojedziemy do Koh Jai, to już będzie nam łatwo znaleźć taksówkę, a raczej taki transfer, jak tutaj mieliśmy, no bo nie chciałabym się znowu z tym stresować i ogarniać. No więc bardzo na to liczę, że będzie wszystko łatwo i wszystko łatwo, sprawnie pójdzie. Znamy się z Koh Jai, no i na temat raczej tutaj nie planujemy wrócić. Nie zachwyciło nas tak jak inne wyspy, ale każdy powinien spróbować. Jeżeli taki vibe wam się podoba, to na pewno polecam to miejsce. Jeżeli lubicie taki spokój, taką totalnie autentyczną Tajlandię, no to prawdopodobnie tutaj ją spotkacie. Sawadika! Orgazm. Zapaliśmy kapcia w skuterze. Yes! Kopkunka! Kubka? Mówiłam wam, chcę ze mną zerwać już.